Ja jestem poniekąd, po pierwsze, wychowanką mojej mamy, która całe życie pomagała ludziom, nie tylko w czasie wojny. I poniekąd jestem też wychowanką mojego męża, który jak przyszedł do niego dziennikarz i go pytał: panie Ficowski, właściwie to pan jest Żydem czy Cyganem? To on mówił: jak biją Żydów, to jestem Żydem, jak biją Cyganów, to jestem Cyganem. Ja miałam 6 miesięcy, kiedy wyrwano mnie z korzeniami z mojego środowiska żydowskiego, jak się później dowiedziałam, i przeflancowano na zupełnie inny grunt. Byłam kochanym bardzo dzieckiem przez moją mamę, przez całą jej rodzinę, przez moją nianię, która ze mną była od początku do mojej matury. Była specjalna krawcowa, która szyła dla mnie sukieneczki, falbaneczki, koroneczki. Ja w tym wszystkim siedziałam na pierwszym piętrze. A jak się chciałam bawić w piasku, to niania przynosiła mi piasek na to pierwsze piętro, na taras. Ja Holokaustu w sposób świadomy nie dotknęłam przecież. Wszystko, co się działo się poza moją świadomością. I jak bardzo ważne jest tutaj te kilka lat różnicy wieku, prawda? Bo ktoś, kto miał kilka lat, 4, 5, on już pamięta. Pamięta i żyje z traumą straszliwą. Jeździłam z mamą na grób tatusia. I mimo, że nie byłam specjalnie dzieckiem dociekliwym, to jak już miałam pewnie ze 14 lat, to raptem mówię: jak to jest? Tatuś umarł w 40 roku, a ja się urodziłam w 42. No bo w mojej metryce jestem córką mojej mamy przybranej i jej męża, który umarł 2 lata przed moim urodzeniem. Na co mama powiedziała: a wiesz, jak pisali tu na tym pomniku, to się pomylili. Tak już zostało. Ja to przyjęłam spokojnie, w ogóle nie analizowałam tego. Przyjechali ludzie z Ameryki i tam pytali sklepikarza o mnie, i on potem, jak ja poszłam z nianią do niego po bułeczki, to on powiedział, że ludzie przyjechali z Ameryki, jacyś tu byli i o ciebie pytali. Ja powiedziałam mamie, mama się zdenerwowała i wtedy cały sztab jej, takich moich ciotek przyszywanych, mamy koleżanek, w tym też Irena Sendlerowa, przyjeżdżały tam i ja byłam pilnowana. Męża zainteresowanie mną wynikało z mojej historii. On był tak zafascynowany moją historią. Napisał ten słynny wiersz Twoje matki obie, poświęcony mnie i moim matkom. Ten wiersz, który się kończy, prawda, i tak nie dziwisz się wcale, kiedy mówisz jestem. To Twoje matki obie.